Dobrze, to tylko jeszcze zmianę slajdów. To będzie widoczne. Okej. To się wyświetla na prezentacji. Okej, po prostu. Ja mogę to zrobić. Może ja to zrobię. Chyba tak, chyba. No dobra, myślę. Dobrze, że to. Myślę tylko taką strzałkę, nie musi robić, tylko że miał. Dobra. Dziękuję bardzo. W razie. Już teraz jest rozpoczęte. Dobra. Dobrze, to gdyby teraz mogła Pani stanąć w tym. Okej. Okej. Dobrze, czyli tutaj mam Panią. To wtedy się zmieni, ale okej, dobra. Dobra. Co? Udało się pokonać problemy techniczne, także witam wszystkich Państwa serdecznie, witam tych z Państwa, którzy nas, mam nadzieję, oglądają na transmisji. Już tam kilka osób widziałem, było zalogowanych. Bardzo mi miło zainaugurować cykl Psychologia ma wpływ. Właściwie wznowić go, ponieważ to był cykl, który w naszym wydziale istniał przed pandemią przez jakieś 2 lata. Jest to takie uzupełnienie dawnych wtorków naukowych, obecnie seminariów psychologicznych, od naskok praktyczny. Także na tych spotkaniach chcielibyśmy jednak naświetlać praktyczne zastosowania psychologii od psychologii klinicznej po psychologię w organizacjach, w biznesie, wdrożenia, badania rozwojowe, także różne zastosowania psychologii i również zaprosić Państwa pokazać Państwu, przede wszystkim studentom, różne możliwości odbycia praktyk na naszym wydziale. Także te spotkania są współorganizowane tutaj przez pana Rafała Dziurlę, którego część z Państwa może znać jako wykładowcę, zwłaszcza na specjalizacji zdrowia i rehabilitacji. Natomiast w tym roku pan Rafał również jest odpowiedzialny za praktyki na naszym wydziale, także ten obszar zostanie tutaj znacznie wzmocniony i ta oferta będzie coraz szersza i za pośrednictwem tych spotkań też chcielibyśmy tą ofertę Państwu przedstawiać, a tym z Państwa, którzy są na 1., 2. albo 3. roku też być może pomóc wybrać specjalizację. Także tyle z mojej strony. Spotkania będą się odbywały około raz w miesiącu, a tymczasem zapraszam na pierwsze wystąpienie pani Marii Snarskiej, psycholożki szkolnej, absolwentki SWPS-u, a także szkolenia psychoterapeutycznego z terapii systemowej i szkolenia z 1. stopnia terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu. Od 6 lat psycholożki pracującej w szkołach, a od 3 lat psycholożki w Liceum Społecznym Bednarska, która opowie nam o
pracy i codziennych wyzwaniach i rozwoju pracy psychologa szkolnego i zaprosi Państwa również zgodnie z tym, o czym mówiłem wcześniej, na praktyki właśnie w tym liceum. Także zapraszam Państwa serdecznie. Dziękuję bardzo za przyjęcie zaproszenia i oddaję głos. Dziękuję bardzo. Ja jestem w takiej, dziękuję za przedstawienie i za zaproszenie. Jestem w takiej nietypowej dla siebie dzisiaj roli. Myślę, że chyba trzeci raz w życiu, kiedy muszę coś powiedzieć do szerszego grona, jeszcze ze świadomością, że to gdzieś idzie w taką przestrzeń trudną dla mnie i niezrozumiałą, jaką jest internet i sieć. I tak myślę sobie, że zaczęliśmy od kryzysu, nie? Że coś się jednak nie udaje i ta technologia stwarza nam takie warunki, a ja trochę o tym dzisiaj będę Państwu opowiadać, o kryzysie, bo jak myślałam o tym przygotowaniu swojego wystąpienia, o tym jak wprowadzić Was w świat pracy psychologa szkolnego i psycholożki szkolnej, no to pomyślałam, w czym ja aktualnie jestem, a w tym, czym jestem, no to jestem w kryzysie. Myślę też, że tak jak tu widzicie i też Państwo, którzy to oglądacie, no tak jak sobie pomyślimy o naszym życiu i w ogóle o psychologii, no to tak jest, że my właściwie w tym życiu to wchodzimy w jeden kryzys, próbujemy go ogarnąć, siebie w nim i wszystko, co się dzieje dookoła, po to, żeby na chwilę z niego wyjść, a za moment znaleźć się w kolejnym kryzysie, miejmy nadzieję mniejszym, ale jednak. To życie po prostu tak wygląda. Praca w szkole z mojej perspektywy też dokładnie tak wygląda. Jak sobie pomyślę o tym, czasami wracam pamięcią do jakby lat szkolnych. Gdyby mnie ktoś zapytał, czy wyobrażam sobie pracę w szkole, to bym powiedziała, że absolutnie nie, bo właśnie z tej szkoły wychodzę i chcę uciec i już nigdy tam nie wrócić. Takie były moje jakieś doświadczenia osobiste. Natomiast no, ścieżka moja poszła właśnie w kierunku psychologii i pierwsze doświadczenia, jakie zdobyłam po studiach, wiążą się z Młodzieżowym Ośrodkiem Profilaktyki i Psychoterapii, który no, nakreślił mój kierunek dalszego rozwoju, jakby koncentrując go na młodych ludziach i dając mi taki jasny przekaz, że to jest właśnie ta grupa, z którą ja chciałabym dalej współpracować. Bo właśnie jak myślę o tej pracy, no to jest współpraca. No i co? I różne rzeczy robiłam dla różnych organizacji, natomiast koniec końców w tej szkole wylądowałam, najpierw publicznej, teraz w pierwszym liceum społecznym, które, jak Państwo wiecie, jest pierwszą właśnie szkołą społeczną, więc z dosyć długą tradycją, jak na nasze polskie warunki. I to są dwa zupełnie odrębne doświadczenia i to też wprowadzając chciałam Państwu nakreślić, nie odnosząc się do tego, że któreś z nich jest lepsze. One są po prostu różne i ta różnica jest wyczuwalna. Mnie dużo szkoła publiczna nauczyła, ale też w takim zakresie myślenia o swoich granicach i ramach. Dała mi dużo odpowiedzi na pytania, czego na pewno robić nie chcę i w jaki sposób tego nie chcę robić. Bo też kolejna rzecz, którą już na wstępie chcę Państwu powiedzieć, że idąc do szkoły, to warto wiedzieć, co chce się w tej szkole robić. Mieć na siebie jakiś pomysł, bo taka osoba świeża, która do szkoły przychodzi i ma jakąś energię i chce coś robić i działać, to często, jeśli nie ma wyraźnego kierunku tego działania, to bardzo łatwo jest, no, staje się taka używana przez innych, żeby tą osobę zagospodarować do różnych celów. Nierzadko to nie są w ogóle cele psychologiczne. Niestety jest też tak, że w szkołach jeszcze jest taki system, w którym pedagog łączy się z z takim myśleniem, że to jest osoba, która ma dzieci, dzieci tam chodzą za karę, czy młodzież tam chodzi za karę i czasami ten psycholog też jest w ten sposób jakoś pokazywany po to, żeby tam trafić, omówić coś, co się wydarzyło, a co nie powinno mieć miejsca. Więc to pierwsze doświadczenie właśnie mi nakreśliło, że tak pracować to ja nie chcę i nie chcę być tylko od takiego gaszenia pożaru, tylko chcę mieć też na siebie jakiś pomysł. Już myśląc o tym, wiedziałam, słysząc o Bednarskiej, że to jest takie miejsce, taka szkoła byłaby dla mnie docelowym miejscem, otwarta na jakieś pomysły i gotowa do dialogu. I rzeczywiście no to trochę uśmiech losu, że ja się znajduję w tym miejscu, w którym jestem, za co jestem ogromnie wdzięczna. Ale faktycznie te 3 lata pracy pokazują, że można robić takie rzeczy, które człowiek sobie wyobraził, wymarzył i na swoich zasadach. Jednak chcę podkreślić jeszcze wyraźnie to, osoby, te z Państwa, które myślą o pracy psychologa szkolnego, pamiętajcie, żeby jakiś plan na siebie ułożyć i z czymś przyjść, żeby po prostu
nie było sytuacji takiego łatwego też przekraczania granic waszych kompetencji, umiejętności i tego po prostu, co rzeczywiście jest wam jakoś bliskie sercu. I jak myślałam o dzisiejszym wystąpieniu, no to pomyślałam, że na pewno w 30 minut nie zdążę powiedzieć wszystkiego, z czym ta praca się łączy. Natomiast, że chciałabym się skoncentrować na tym, co aktualnie u nas się dzieje w szkole, co jest związane też jakby z ogólną sytuacją społeczną. I też chciałam Państwa zaprosić do takiego interaktywnego udziału, żebyście Wy się wypowiedzieli. Osoby, które tego słuchają online, także mogą wziąć w tym udział poprzez menti.com, wchodząc na tą stronę i używając kodu, który jest poniżej, żebyśmy sobie odpowiedzieli na pytanie, z jakimi kryzysami aktualnie mierzymy się najczęściej w szkole. Jak Państwu się wydaje? Żeby zobaczyć wyniki, to za chwileczkę będziemy musieli przejść. Tutaj pana Mateusza poproszę o przeskoczenie, ale to jeszcze dajmy temu chwilę. Można wpisać 4 odpowiedzi. Tam jest przestrzeń czasowa, chyba minuta, w której można udzielić 4 odpowiedzi. Jakby też jestem ciekawa, co Państwo myślicie, że co się najczęściej pojawia. Że możemy powoli przejść na tą stronę menti.com, czyli z jednego komputera na drugi musimy. Wydaje mi się, że powinno się. Okej, przejdę w takim razie szybko. Znowu te problemy techniczne. Nie przyjmuję. Ja chcę zaproponować może. Tak, myślę, że tak zrobimy. Tak, nie róbmy już tego. Więc, spytałabym Państwa, jak myślicie, co chcieliście wpisać, że jakie te kryzysy są obecnie w szkole na etapie takim liceum. Próby samobójcze. Czyli coś z gatunku lęku społecznego. Przeciążenie, presja, oczekiwania. Jeszcze? Przemoc rówieśnicza, uzależnienia, tak. No tak na tym etapie adolescencji, no to próbowanie, testowanie rzeczywistości jak najbardziej. Ktoś jeszcze? Okej, no sprawdźmy, co ja przygotowałam, z czym rzeczywiście my się mierzymy. No to jest to, co pierwsze jakoś padło i rzeczywiście mamy to doświadczenie niestety za sobą w tym roku. Wstrząsające dla całej szkoły, bo myślę, że to jest po prostu najtrudniejsza sytuacja, z jaką przychodzi się mierzyć jakby każdemu, która nas konfrontuje z bezsilnością, z bezradnością, z mnóstwem pytań, próbą odpowiedzi na nie, a na większość z tych pytań nie ma też, jak Państwo wiecie, jasnej odpowiedzi, dlaczego coś takiego się dzieje, powodów podjęcia próby samobójczej przez młodą osobę może być bardzo wiele i wiele czynników na to wpływa. Natomiast to, co ja mam Państwu przekazać i co planowałam, to jak wygląda wtedy praca psychologa w szkole, jak zespołu psychologów. Aktualnie nas jest 2 na pokładzie, oboje właśnie z takim podejściem terapeutycznym, co czujemy, że jest jakimś rodzajem też przywileju dla młodych osób. To jest tak, że jakby świat się trochę wywraca do góry nogami i ruszają procedury. Nie zawsze w szkole są jakieś procedury, jak w każdej instytucji, natomiast warto pamiętać, żeby one były. Też zadaniem psychologa jest uczestniczyć w ich powstawaniu. I jeśli one są, no to pierwsze, co się dzieje, to ten zespół psychologów po pierwsze jest powoływany i to jest zespół interwencji kryzysowej, w skład którego wchodzą właśnie psychologowie, ale też ktoś z dyrekcji i jeszcze jakaś osoba może wejść też do tego zespołu zaproszona w taki sposób, że wydaje nam się, że akurat ta osoba będzie tutaj wnosiła jakąś dodatkową wartość. Nie? W tej naszej konkretnej sytuacji były to na początku 3 osoby.
E, Przepraszam. E, Ten zespół rozpoczyna dosyć intensywne działania decydujące o tym, jak się komunikujemy, z kim się komunikujemy, jakiego rodzaju materiały przygotowujemy. Przygotowujemy ich bardzo dużo, tak? To są różne materiały takie edukacyjne, psychoedukacyjne, handouty dla nauczycieli, listy do rodziców specjalnie też przygotowane, mówiące o tym, co się teraz w szkole wydarzyło i w jaki sposób będziemy dalej procedować, co się wydarzy w najbliższych dniach i w najbliższych tygodniach. Oczywiście pierwszą taką grupą do opieki jest grupa osób bezpośrednio związanych, czyli rodzina. Też wyznacza się osobę, która z tą rodziną będzie w kontakcie, na którą rodzina się zgadza, żeby była z nią w kontakcie. Ustala się, co może być przekazywane, jakie informacje to jest tyle, że możemy, a ile to jest za dużo. To jest niezwykle ważne, żeby te informacje były jednak ustalone, no bo mamy do czynienia z młodymi ludźmi, którzy potrzebują tych informacji. Jakby niewiedza, brak jasności powoduje, że bardzo szybko uruchamia się system plotkowania, dopytywania, przekazywania informacji, które prawdą nie są, domyślania się, co tylko generuje dodatkowo niepokój i niepewność, a tego w tej sytuacji i tak bardzo niepokojącej i niepewnej nie chcemy. Więc nasze zadanie polegało na tym, żeby jak najszybciej jasną i klarowną informację przekazać jak największej liczbie osób z naszego środowiska szkolnego, jednocześnie mając z tyłu głowy, że tak naprawdę do bezpośredniej opieki pozostaje też ta klasa, w której był ten uczeń, który miał próbę samobójczą. W związku z czym ten dzień wyglądał w taki sposób, że o 8 byliśmy w szkole, mieliśmy kontakt z interwentami zewnętrznymi, żeby przekazać im, jak nasz plan wygląda, żeby powiedzieć, co przygotowaliśmy dla nauczycieli. 8:30 spotkanie z całym gronem pedagogicznym, które tego dnia miało lekcje, po to, żeby ich przygotować, dać im scenariusze, przeszkolić trochę z prowadzenia tej rozmowy, która za chwilę nastąpi i przekazania takiej informacji, sprawdzić też kto i w jakim stopniu czuje się gotowy, a kto nie gotowy, żeby taką informację przekazywać. Psycholog, nas jest 2, no nie jesteśmy w stanie być w każdej z tych grup. Tak by było idealnie, żeby osoba, która potrafi rozpoznawać jakieś sygnały jeszcze dodatkowo niepokojące, też pracować z emocjami, była w każdej z tych grup, natomiast jest to niemożliwe. To sytuacja zupełnie idealna. W związku z czym my byliśmy przypisani do tej konkretnej klasy, której to doświadczenie najbardziej dotyczyło. Byliśmy tam we 2 plus 2 osób wychowawczyń. No i to jest, proszę Państwa, najtrudniejsza rozmowa, jaką miałam okazję prowadzić w całym swoim takim zawodowym życiu, ale chyba i w ogóle. Tak jak z Pawłem Kowalskim, moim kolegą, rozmawialiśmy, nie przypominamy sobie takiej trudnej rozmowy, tym bardziej, że ta rozmowa była też podwójna, bo tego samego dnia dostaliśmy o godzinie 13 informację, że nasz uczeń niestety zmarł. Było ponowne wejście do klasy, bycie z tą klasą już jakby do końca dnia, bo takie było nasze założenie, że wszystkie osoby muszą zostać odebrane przez rodziców tego dnia, też z informacjami, co dalej możemy robić. To są bieżące rzeczy. Koniec tego dnia był taki, że o 15 jeszcze raz wszyscy się zebraliśmy całą radą i mieliśmy zewnętrzną superwizję, także po to, bo w tym trudnym czasie każdy potrzebuje usłyszeć, że to, co zrobił, to zrobił jakoś wystarczająco dobrze. No nie idealnie, bo tego się nie da zrobić idealnie, ale że to było okej. Tak, że nie ma do tego zarzutów, że nie można było jakoś zrobić tego lepiej. No kolejne dni, jak Państwo możecie sobie też wyobrazić, to są kolejne spotkania, często indywidualne. W tym tygodniu całym bardzo ważna była współpraca między mną a Pawłem, taka bardzo podstawowa na poziomie tego, czy pamiętamy, żeby coś zjeść, czy pamiętamy, żeby skorzystać z łazienki, czy mamy chwilę, żeby odetchnąć, ponieważ drzwi gabinetów się nie zamykały. To znaczy była jedna osoba, a pod drzwiami stały 3-4 kolejne. Tak ta procedura i ta cała sytuacja się potoczyła. Kolejna trudna rzecz, którą też trzeba mieć na uwadze i z którą nie jest łatwo się zmierzyć, to jest spotkanie z rodzicami. Pierwszym kontaktem są rodzice właśnie z tej konkretnej klasy czy z tej konkretnej grupy i to jest takie spotkanie informacyjne, żeby ich uspokoić i powiedzieć, co zrobiliśmy, ale też spotkanie takie, które zarządza emocjami w dużej mierze. Nie? Jest to, w moim odczuciu to spotkanie miało też charakter okołoterapeutyczny, żeby rodziców odbarczyć, bo z czym się styka rodzic, który słyszy,
że inne dziecko miało próbę samobójczą, iż w wyniku której nie żyje. No, styka się z tym, że myśli sobie po pierwsze, czy w tym miejscu, w tej szkole moje dziecko jest bezpieczne, a druga rzecz, z którą się konfrontuje i która jest trudniejsza dla rodzica, no to czy ja jestem wystarczająco dobrym rodzicem, czy ja widzę, co się dzieje z moją młodą osobą, czy my jesteśmy w kontakcie, czy my jesteśmy w bliskiej relacji takiej, która pozwoli mi ją czy jego ochronić. Więc to było drugie takie trudne spotkanie, natomiast też bardzo potrzebne, bo z tych informacji, które my potem otrzymywaliśmy, to mieliśmy poczucie, że to było to, co musiało się wydarzyć. Jakby kolejne rzeczy po tym to są już rzeczy o charakterze bardziej profilaktycznym, monitorującym. Natomiast te wcześniejsze to są takie właśnie okołoterapeutyczne działania. To jest ten kryzys, no ale ten kryzys prowadzi, to już myślę danych nie będę Państwu przedstawiać, bo prawdopodobnie je macie, że po prostu poziom tej depresyjności jest bardzo wysoki. To aktualnie się mniej więcej tak pozycjonuje, że w klasie możemy się spodziewać około od 4 do 5 osób, które zmagają się z obniżonym nastrojem w kierunku właśnie depresji młodzieńczej. To, co następuje, co u nas nastąpiło i w czym jesteśmy nadal po tym kryzysie suicydalnym, to jest to, co się dzieje po nim. Czyli wszystkie działania, które musimy podjąć, żeby sytuacja nie powtórzyła się, żeby też zadbać o emocje, które się pojawiają na bieżąco. I tutaj no, działania profilaktyczne, różne metody warsztatowe, to co my też zrobiliśmy w przeciągu od 2 do 4 tygodni, to spotkania z każdą z klas po to, żeby zbadać jakby poziom obaw, taką temperaturę uczuć, o tak bym powiedziała, żeby zobaczyć, jakie są potrzeby, jak młodzi ludzie myślą o tym, co teraz się powinno wydarzyć i co powinniśmy im zaproponować, poza tymi rzeczami, które my mamy z tyłu głowy. To był też czas, kiedy zapraszaliśmy zewnętrznych specjalistów. Była u nas pani Lucyna Kicińska, która jest suicydolożką, też wieloletnią koordynatorką telefonu zaufania była w przeszłości. W związku z czym ona się też spotkała jakby z rodzicami, żeby jakoś omówić to, co się u nich dzieje. Ta nasza praca szkolna jest no, nie do końca taka standardowa. My też mamy przedmioty, które nazywamy modułami, pracujemy interdyscyplinarnie, czyli różne przedmioty wchodzą w skład jakby jednego modułu i na przykład jest taki moduł jak moduł emocje, w którym spotykamy się 4 razy w miesiącu, w każdy piątek i zajmujemy się właśnie tym, co się dzieje z emocjami od różnych stron. Od takiej strony psychologicznej, radzenia sobie, po stronę jakąś filozoficzną, po stronę wpływów popkultury. Jakby tak jak można szeroko o tych emocjach rozmawiać, to tak staramy się robić i tych zajęć w naszym poczuciu jest bardzo dużo. No ale w tym kryzysie mierzymy się z tym, czy to jest wystarczająco. To jest wystarczająco dla tych potrzeb, które są. Przechodząc dalej, kolejny kryzys, z którym też myślę wszyscy się mierzymy, państwo, my i cała społeczność i szerzej, no to jest wszystko to, co się wydarzyło w związku z pandemią. Ja znowu mam poczucie, że w tym miejscu, w którym jestem, jakoś udało nam się sprostać tej pandemii i tej nauce zdalnej, ale to nie zmienia faktu, że nastrojowość się pogorszyła. Nie na to też aktualne badania z zeszłego tego Menti, ale że u około 50% osób badanych zadeklarowano pogorszenie nastroju to w taki sposób znaczący. I znowu mamy, że wśród licealistów to są 24% osób mówiące o tym, że być może mierzą się właśnie z młodzieńczą depresją. Z moich obserwacji jest tak, że to, co tutaj padło też od Państwa, że osoby, które na przykład wcześniej mierzyły się z trudnościami społecznymi, po powrocie z pandemii mierzą się z nimi bardziej. Osoby, które wcześniej myślały o sobie, że są towarzyskie i mają szerokie grono znajomych, teraz przychodzą i mówią, że nie do końca wiedzą, jak mają się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości, że wypadli z tej roli, co zrobić, żeby tam być, ale też do końca nie wiedzą, czy chcą tam być, no bo są w kryzysie z kolei adolescencji i kryzysu tożsamości i pytania siebie, kim tak właściwie jestem i na jakich zasadach jestem, więc jest to, to co też w tytule chyba było, ta terminologia VUCA, że to jest tak zmieniająca się rzeczywistość, nakładająca się na siebie i te różne wymiary, że
no też bardzo ciężko jest wyodrębnić ten najbardziej kluczowy problem. W moim poczuciu to, z czym my ostatnio się najczęściej mierzymy i o czym rozmawiamy, to jest jednak nastrojowość, zintensyfikowane też zachowania autoagresywne, powracające myśli samobójcze, o których się mówi, że znaczy młodzi ludzie tak mówią, że one są z nimi już od kilku miesięcy, mają takie momenty, że są bardziej aktywne, mniej aktywne. I to jest taki temat bieżący, tych interwencji ostatnio tego typu, dbania o to bezpieczeństwo młodych osób było najwięcej. To jest taki naprawdę bieżący i aktualny temat. Jak sobie myślę, nie zdążyłam Państwu też powiedzieć, że praca psychologa to się wiąże z tym, że pracujemy z licznymi grupami odbiorców, nie? Bo taką najbardziej naturalną dla mnie i najważniejszą są oczywiście młode osoby. Jakby z pracy z nimi czerpię tą największą satysfakcję. I tak jak mówiłam, czuję, że to jest współpraca, że ta świadomość zdrowia psychicznego, ona rośnie, w związku z tym młode osoby same przychodzą i mówią o tym, że potrzebują. Natomiast problem zaczyna się we współpracy z innymi grupami odbiorców, a w szkole jest ich trochę, tak jak liczyłam, próbowałam to sobie poukładać, no to co najmniej 7, no bo mamy jeszcze rodziców, różnie współpracujących. Na ogół jest im trudno jakoś współpracować, bo każde zaproszenie do szkoły jest też jakąś taką informacją, że coś jest nie tak. Nie? A jeśli coś jest nie tak, no to znowu pojawia się to pytanie, czy ja za to jakoś odpowiadam i w jakim stopniu za to odpowiadam. I to w ostatnim czasie, kiedy mamy te sytuacje kryzysowe, wydaje się jedną z większych trudności, takie przekonanie rodzica, że problem, z którym jesteśmy, jest poważniejszy niż nam się wydawało. Bo to oznacza, że trzeba szereg różnych działań uruchomić, ale to znowu konfrontuje z tym, że coś się nie udało, że może ja zawiodłem czy zawiodłam jako ten rodzic. Co niekoniecznie jest prawdą, ale po prostu takie myśli się pojawiają i praca z tym, żeby przekonać do różnych rzeczy jest pewnym trudem, który jest bardzo realny. Oczywiście są nauczyciele, odrębna grupa jeszcze wychowawców, którzy też trochę inaczej pracują, jeśli mają swoje klasy, za które są odpowiedzialni. Dyrekcja, która też ma różny skład, natomiast moje doświadczenie z obu szkół pokazuje, że taki zespół psychologiczny, on zawsze jest w ścisłej współpracy z dyrekcją i wszystkie działania, jakieś planowane warsztaty, zajęcia dodatkowe, sposoby pracy z uczniami, to wszystko przechodzi przez dyrekcję i tu też trzeba sobie jakoś tą ścieżkę współpracy poukładać. No i wszystkie zewnętrzne instytucje, które mogą chcieć szkołą się interesować, a jest tych instytucji trochę, szkołą czy osobami, które w tej szkole są, czyli różnego rodzaju OPS-y, sądy rodzinne, to jakby z rzadka, ale to się też zdarza i też wtedy ten psycholog jest jakoś zapraszany do tego kontaktu, czy do opiniowania, czy do przedstawienia sytuacji ucznia, jeśli go bliżej zna, czy My dość blisko współpracujemy też z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, którą mamy dosłownie za ścianą i większość osób, które u nas jakoś mają orzeczenia, to właśnie też w wyniku tej współpracy, w związku z czym no, to jest rzeczywiście taka ścisła współpraca, że możemy po prostu przejść z jednego budynku do drugiego i omówić sytuację danego dnia. I to też jest coś, na co decydując się na pracę w szkole, z czym trzeba się po prostu liczyć, że taki element występuje. Tego nie jest tak szczególnie dużo, natomiast jest. Nie? Kwestie administracyjne, formalne, które no, nie oszukujmy się, są jakoś najmniej interesujące, stąd czasami takie pytanie, czy ta praca psychologa w szkole nie jest zbyt nudna, no bo kojarzy się też z kwestiami formalnymi, no to ja mogę powiedzieć, że na pewno nudna nie jest. Przechodzenia z jednego kryzysu do drugiego, to nie ma w ogóle, nie mam żadnych wątpliwości, że ja rzadko, znaczy nie ma przestrzeni, żebym powiedziała, że się nudzę, a nawet jeśli ta przestrzeń się pojawi, to znaczy, że na przykład będąc w gabinecie mają Państwo godzinę czy 2 przerwy, to bym powiedziała, że to jest bardzo cenny czas, który trzeba wykorzystać dla siebie. Znaczy trochę się zająć sobą, pomyśleć, co chcę z tym czasem zrobić, a nie przejmować się, że teraz nikogo nie ma. Bo to, że teraz nikogo nie ma, to znaczy tyle, że za, nie wiem, 2-3 godziny będzie 3 osób, a na przykład wy jesteście w pojedynkę, bo tak się złożyło. Też bym podkreślała, że na tym stanowisku to dbanie o siebie jest szczególnie ważne. Patrząc na czas, że już się zbliżamy do końca, a przedłużyć nie mogę, to chciałabym zakończyć taką myślą, że
Ja osoby, które myślą o tym, żeby się do szkoły wybrać, jakby serdecznie do tego zachęcam i zapraszam. Ja mam doświadczenie pracy gabinetowej, pracy w różnych organizacjach, prowadzenia warsztatów i to doświadczenie szkolne. I bym powiedziała, że moja najcenniejsza wiedza i doświadczenie takiego spektrum problemów, jakie mogą wystąpić, wiąże się właśnie z pracą w szkole. To z tych miejsc mam te doświadczenia i to one jakoś ukształtowały sposób, w jaki pracuję, czy dały mi narzędzia, czy też zmusiły do dalszego rozwoju, żeby się dowiedzieć więcej. I absolutnie to nie jest praca nudna. To jest praca wymagająca, o czym też po prostu trzeba tą świadomość mieć to z tyłu głowy. No i co? To jest jeszcze jeden kryzys, o którym nie wspomniałam, a wydaje mi się istotny z tego tytułu, że być może Państwo o tym słyszeliście, bo on został podany do informacji publicznej i nie chciałabym, żeby to jakoś tak poszło, że ja o tym nie wspomniałam z jakiegoś powodu. Mamy kryzys, który sobie określiłam jako kryzys relacji nauczycielsko-uczniowskiej. Tak jak mówiłam, jesteśmy pierwszym społecznym liceum, szkołą, która w założeniu miała, że te relacje pomiędzy nauczycielami a uczniami mają być w dużej mierze oparte na partnerstwie. To, z czym się teraz mierzymy, to, że musi nastąpić rekonstrukcja tego partnerstwa. Co to właściwie znaczy to partnerstwo, jak przebiegają jego granice, bo te granice są i powinny być bardzo wyraźne. Nie? Myślę sobie, w każdej instytucji, w każdym miejscu zdarzają się sytuacje przekroczenia granic. To, co jakoś myślę, że jednak znaczy ja czuję po prostu jakąś dumę z tego, jak my do tego tematu podchodzimy i jestem przekonana, że robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby wyjść z tego kryzysu wzmocnieni i wzmocnione, bo czuję, że staramy się być możliwie transparentni, mówiąc o tym, że sytuacje różnych przekroczeń były, natomiast ważne jest teraz to, co my z tego wyniesiemy i w jaki sposób właśnie zrekonstruujemy tą relację. No wspominam o tym dlatego, że po prostu wiem, że ta informacja była, też my zamieściliśmy oświadczenie na naszej stronie, no i to może budzić różne wątpliwości i pytania i rozpalać trochę wyobraźnię, więc nie chciałam, żeby ten problem był pominięty, bo to jest kolejny kryzys, to ważny kryzys, przechodzimy i bardzo taki aktualny. Także no tyle z mojej strony. Dziękuję serdecznie. Z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, z Warszawskim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej po prostu. Przyjechały do nas 2 osoby, z którymi wcześniej była taka telekonferencja, przedstawienie tego naszego planu działania, no ale potem jeszcze jakby nam to było potrzebne po prostu, żeby te osoby były u nas, żebyśmy się tak właśnie wewnętrznie superwizowali z kimś, kto jest z zewnątrz organizacji i ma trochę świeższe oko i nie jest tak emocjonalnie związany z tym, co się dzieje, a tego typu pracę wykonuje na co dzień po prostu. Mm, no, To jest naprawdę ważny obszar, to żeby te granice mieć i mieć swoje ramy działania i wiedzieć też, gdzie właśnie mam braki albo gdzie w ogóle nie chcę się dalej rozwijać. Ja na przykład taki obszar też, który się pojawia, to jest doradztwo zawodowe. Obszar, który moim zdaniem w każdej szkole na etapie liceum dobrze, żeby był. Natomiast to nie jest mój obszar. Nie? Jeśli ktoś mnie zaprasza do tego, że słuchaj, a czy mogłabyś jeszcze zrobić to, no to ja muszę bardzo wyraźnie sprawdzić, czy ja mam przestrzeń rzeczywiście to zrobić, dokształcić się z tego tematu, czy po prostu oddać pole komuś innemu. Bo myślę, że nie możemy być specjalistami od wszystkiego. Tego się po prostu nie da w szkole zrobić, też ze względu na mnogość tych problemów. Więc ja bym tak zachęcała do tego, żeby mieć jasny plan na siebie, wiedzieć dokładnie, co chcę robić i dokładnie wiedzieć, czego nie chcę robić, a to doświadczenie
to warto próbować tych szkół, bo niektóre szkoły dają nam wyraźny sygnał, czego robić nie chcemy. I nawet nie musimy jakoś dużo czasu na tym spędzać, po prostu ta wiedza do nas płynie sama. Także zachęcam do próbowania różnych miejsc i wtedy łatwo zbudować obraz tego, co chcemy robić. Jeśli ktoś ma jeszcze jakieś pytania, to ja też zostawiam swój adres mailowy, no bo to też to spotkanie miało dotyczyć praktyk, więc jakbym miała więcej powiedzieć, co my proponujemy, a myślę, że ciekawe rzeczy i takie angażujące, to warto napisać i dopytać. Dziękuję Państwu bardzo. Mhm. Tak, do eksploracji zachęcamy. Dzięki.